To jest jedno z najbardziej poruszających pytań Ewangelii. Dlaczego Jezus, wisząc na krzyżu, oddaje Maryję pod opiekę Jana, skoro za 3 dni zmartwychwstanie? Kiedy mówi do Maryi: niewiasto, oto syn twój, a do Jana: oto matka twoja, nie wypowiada ostatniej woli umierającego syna. Gdyby chodziło tylko o zapewnienie Maryi opieki materialnej na 3 dni, gest byłby niezrozumiały. Przecież Jezus zmartwychwstanie. Mógłby po powrocie sam się o nią zatroszczyć. Ale właśnie dlatego ten gest ma znaczenie głębsze. Jezus na krzyżu oddaje Maryję nie tylko Janowi. Oddaje ją Kościołowi. A Jana nie daje Maryi tylko jako zastępstwo za siebie. Jan pod krzyżem reprezentuje ucznia, który wytrwał do końca. Reprezentuje każdego, kto stoi przy Jezusie, nawet wtedy, gdy wszystko wygląda jak klęska. To jest moment narodzin duchowej rodziny Chrystusa. Pod krzyżem zostają ci, którzy kochają bez gwarancji zwycięstwa. Maryja stoi tam jako matka, która nie rozumie wszystkiego, ale nie odchodzi. Jan stoi tam jako uczeń, który nie może uratować Jezusa, ale może pozostać wierny. I właśnie im Jezus powierza siebie nawzajem. To znaczy, wiara chrześcijańska nie jest samotnym przeżyciem. Nie wystarczy powiedzieć: mam Jezusa, więc nikogo więcej nie potrzebuję. Jezus, oddając Maryję Janowi, pokazuje, że Jego uczniowie mają żyć w relacji, w trosce, w odpowiedzialności jedni za drugich. Jezus zmartwychwstał po 3 dniach, ale nie wrócił już do dawnego sposobu życia. Nie wrócił do Nazaretu, by prowadzić normalne życie rodzinne z Maryją. Po zmartwychwstaniu rozpoczął się nowy etap. Misja, Duch Święty, wspólnota uczniów. Dlatego Maryja nie miała już być tylko matką Jezusa z Nazaretu. Miała stać się matką uczniów Jezusa wszystkich czasów. Ewangelia mówi: od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. To nie znaczy tylko, że zabrał ją do swojego domu. To znaczy, że przyjął ją do swojego życia, do swojej wiary, do swojej drogi za Chrystusem. Jest w tym jeszcze jeden głęboki wymiar. Jezus na krzyżu doświadcza całkowitego ogołocenia. Oddaje wszystko. Jego szaty zabierają żołnierze. Ciało oddaje na mękę. Krew oddaje za grzeszników. Ducha oddaje Ojcu, a matkę oddaje uczniowi. Nie zostawia sobie nic. Miłość Jezusa jest całkowita. Nie zatrzymuje nawet najświętszej ludzkiej więzi wyłącznie dla siebie. Oddaje Maryję tym, których kocha. Jakby mówił: to, co było najbliższe mojemu sercu na ziemi, teraz należy także do was. Dlatego ten gest jest tak mocny. Jezus nie mówi: Janie, zaopiekuj się moją matką, dopóki nie wrócę. Mówi: oto matka twoja. To nie jest tymczasowa opieka, to nowa więź. Można powiedzieć, że Maryja pod krzyżem otrzymuje drugie zwiastowanie. Pierwsze było w Nazarecie. Miała przyjąć Syna Bożego. Drugie jest na Golgocie. Ma przyjąć wszystkich, za których jej Syn umiera. A Jan otrzymuje wielki dar, ale też odpowiedzialność. Bo kto przyjmuje Maryję, ten przyjmuje styl jej wiary, cichą obecność, wytrwałość, posłuszeństwo, zaufanie mimo ciemności. Maryja jest pierwszą uczennicą Jezusa, tą, która najpełniej pozwoliła Bogu działać w swoim życiu. Jezus zmartwychwstał po 3 dniach, ale krzyż stał się fundamentem nowego życia. Dlatego słowa wypowiedziane z krzyża mają znaczenie wieczne. Nie są tylko ludzkim odruchem syna wobec matki. Są testamentem. A testament wypowiada się wtedy, gdy chce się przekazać coś najważniejszego. Jezus przekazuje Kościołowi Maryję i przekazuje Maryi Kościół. To pokazuje też coś bardzo ludzkiego. Nawet w chwili własnego cierpienia Jezus widzi cierpienie innych. On kona, a jednak myśli o matce. Jest przybity do krzyża, a jednak troszczy się o przyszłość Jana.
Jego ból nie zamyka go w sobie, jego cierpienie nie czyni go egoistą. Nawet umierając, tworzy więź, daje dom, daje matkę, daje uczniowi nowe oparcie. To jest zupełne przeciwieństwo naszego grzechu. My w cierpieniu często zamykamy się w sobie. Jezus w cierpieniu otwiera serce jeszcze szerzej. A my, stojąc pod krzyżem, słyszymy te same słowa. Oto matka Twoja. To znaczy, nie jesteś sam. Nawet pod krzyżem. Nawet wtedy, gdy wszystko wygląda jak koniec. Jezus daje Ci matkę, wspólnotę i dom. Bo chrześcijaństwo zaczyna się od miłości, która wytrwała pod krzyżem.